Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Mini Countrymana. A Countryman to największy z rodziny Mini, którego pierwsza generacja zadebiutowała w 2010 roku, druga w 2017, a w obecnym roku, czyli 2024, debiutuje trzecia generacja, którą właśnie testuję. Generacja, która jest ogromna w porównaniu do poprzedniej generacji. Poprzednik miał 4299 m długości, podczas gdy nowy miniacz ma już 4433 mm długości, czyli jest o 13,5 cm dłuższy. A 13,5 cm to bardzo dużo. Dodatkowo nowe mini jest od 6 do 8 cm wyższe oraz o 2 cm szersze. To jest naprawdę już duże auto. Ale zanim skoczymy do środka i zobaczymy, czy w kabinie też jest takie duże, to porozmawiajmy o wyglądzie. O wyglądzie, który jak widać zmienia się. Widać, że Mini jest marką przynależącą do BMW, bowiem nowe auta zaczynają wyglądać nieco chińsko. I to nie jest przypadek, bowiem głównym klientem dla koncernu BMW Mini są właśnie Chiny. Stąd też taka, a nie inna stylistyka. Nowy Countryman jest też jednym z tych aut, które na zdjęciach wyglądają gorzej niż na żywo. Chociaż na żywo jest tylko trochę lepiej. I moim zdaniem poprzednik był dużo ładniejszy. Fakt. Nowa wersja ma dużo stylowych smaczków, jak chociażby te 4 konkretne rury wdechowe, ładne felgi czy tylne światła, które mają 3 różne sygnatury świecenia. Tak, z tyłu możemy zmieniać, jak ma wyglądać wzór świecenia. Ciekawy bajer, co? Zresztą, z przodu też da się to zmienić, z tym, że tutaj już nie ma aż takiego efektu. W sumie auto robi wrażenie i wzbudza zainteresowanie, tylko chyba niekoniecznie zawsze pozytywne. Wygląda trochę właśnie jak taka chińska podróbka Mini. Odmiana, którą testuję, to wersja John Cooper Works, czyli najbardziej sportowa wersja, co w sumie widać. Jest taki sportowy pazur. Zresztą, zobaczcie, tak wygląda podstawowy Countryman. Przyznacie, już tak sportowy nie jest. Aha, i oczywiście, jak to w Mini, możliwość personalizacji jest ogromna. Dobra, to pora na bagażnik. Kufer w opcji może być elektrycznie otwierany, a jego pojemność to aż 505 litrów. I to jest pojemność po odsunięciu kanapy, bo ta jest regulowana w zakresie 13 cm. To jest świetne i bardzo praktyczne. Poza tym pod podłogą mamy dodatkowy, bardzo duży schowek, który ma system siłowników, które trzymają podłogę. Są też 2 haczyki na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę oraz boczna przegródka. Kanapa oczywiście, poza tym, że jest przesuwna, możemy ją jeszcze położyć i wtedy uzyskujemy do 1510 litrów pojemności. Szkoda, że podłoga nie jest idealnie płaska. Wskakujemy więc na tył. Tutaj też czuć, że jest więcej miejsca. Co prawda, rozstaw osi ma o 2 cm więcej, ale naprawdę czuć, że jest więcej przestrzeni. Ja mam 186 cm wzrostu i bez problemu się mieszczę. I co ważne, nawet jak przesuniemy kanapę maksymalnie do przodu, to wciąż mam trochę miejsca na nogi. Oparcie też ma regulację. Jest też podłokietnik z miejscami na napoje, oddzielne nawiewy i bardzo słaby plastik na tym tunelu środkowym. To jest jeden z elementów, który nie pasuje do wnętrza jakościowo. Reszta materiałów z tyłu jest bardzo dobra. Bardzo dobre są też fotele z przodu, które mają niezłe trzymanie boczne i są wygodne. To, co mnie mocno zdziwiło, to fotele są manualne. Nawet w opcji nie widzę wersji z elektrycznymi stołkami, co w tej klasie i w tych pieniądzach, moim zdaniem już powinno być. Miło za to, że z przodu fotel pasażera ma złącze Isofix. I zanim pokażę deskę, to jeszcze pokażę opcję cyfrowego kluczyka. I tak wiem, to nie jest nowość i są już producenci, którzy to mają od dawna, ale dla mnie to nowość, bo pierwszy raz to testowałem, żaden producent wcześniej nie udostępnił mi takiego kluczyka do testu. Działa to naprawdę świetnie, chociaż nie mogłem podpiąć go do Androida, bo miałem podobno za wysoką wersję oprogramowania. Do Apple udało się i działa to idealnie. Telefon możemy mieć schowany w kieszeni, kiedy zbliżamy się do auta, on już nas wykrywa, samochód miga światłami i po chwili otwiera, a na telefonie mamy krótki komunikat dźwiękowy. I to wszystko. Klucz też można komuś wysłać i udostępnić, co jest świetne. Naprawdę fajny bajer, gorzej pewnie jak nam się rozładuje telefon, ale to już jest inna historia. Inne jest też wnętrze. Popatrzcie na wnętrze z wielkim, okrągłym ekranem na środku, który ma aż 24 cm średnicy. Jak mała pizza. I co ciekawe, jest to ekran typu OLED. Chyba pierwszy na świecie zamontowany w samochodzie.
Jakość tego ekranu jest niesamowita, wszystko widać pod niemal kątem 180 stopni, no to jest świetne. Gorzej, że do obsługi trzeba się mocno przyzwyczaić i ta jest bardzo, ale to bardzo skomplikowana. Niby obsługuje się jak telefon, ale jak dla mnie to wszystko jest mało intuicyjne. No i tu na górze jest też główny prędkościomierz, na szczęście mamy head-up display, czyli wyświetlacz na płytce przed kierowcą. Bez tego byłoby naprawdę słabo. Słabo też, że na tym okrągłym ekranie obsługujemy klimatyzację, co również jest dość ciężkie podczas jazdy. Jedyne fizyczne rzeczy, czy tam przyciski, jakie mamy, to są pod ekranem i jest to starter do odpalenia samochodu, mały drążek do zmiany biegów, pokrętło od głośności, kilka przycisków od szyb i ustawień auta oraz wajcha od experiences, czyli od motywów. I motywów jest aż 8 i zmienia się naprawdę dużo. Po pierwsze, zmienia się motyw tego okrągłego ekranu, czyli mamy inne grafiki. Po drugie, zmieniają się ustawienia auta, jak na przykład reakcja na gaz czy zawieszenie, o ile mamy adaptacyjne, a także i może auto inaczej brzmieć. Co więcej, na boku ekranu są projektory, które rzucają nam właśnie na boki różne wzory, również w zależności od motywu. Dodatkowo, jak słyszycie, jest głośny dźwięk po zmianie motywu, ale to na szczęście można zmienić. Teraz nieco przyspieszę film, bo tego jest naprawdę sporo. Reakcja na dotyk, jak i sama jakość grafik jest naprawdę świetna. Zresztą jakość kamer cofania również. Nawet w nocy wszystko jest dobrze widoczne. Dobre są też materiały, a nawet bardzo dobre. Sporo tu materiałowego wykończenia, które jest miłe w dotyku i świetnie wygląda. Szkoda tylko tych plastików na drzwiach, ale samo spasowanie jest naprawdę świetne. Zresztą zobaczcie i posłuchajcie sami. Nieźle, co? No i nie ma piano black. Ciekawy jest też ten pasek na kierownicy na dole. No stylu nie można odmówić w Mini. W takim razie pora na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską w nowym Countrymanie można mieć jeden z 6 silników. Są 3 benzyny, 1 diesel oraz 2 wersje elektryczne. Najsłabsza benzyna to 3-cylindrowe turbo 1.5 o mocy 170 koni. Kolejna ma już 2.0 turbo 218 koni, a najmocniejsza ma również 2.0 turbo, ale już 300 koni. Diesel ma 2 litry i 163 konie, a elektryki mają 204 lub 313 koni. Wybór więc jest całkiem duży. Ja do testu wybrałem najmocniejszą wersję benzynową JCW, czyli John Cooper Works, czyli mam pod maską 2-litrową benzynę turbo o mocy 300 koni oraz o momencie 400 Nm, a do tego jest napęd na wszystkie koła oraz automatyczna skrzynia biegów. A to oznacza przyspieszenie do setki w czasie 5,4 sekundy. I co ciekawe, to są gorsze parametry niż poprzedni Countryman John Cooper Works. Poprzednik miał 306 koni oraz 450 Nm, a także robił pierwszą setkę w 5,1 sekundy. Co więcej, ważył też 1680 kg, a nowy Miniacz waży 1735, czyli nowy jest cięższy i słabszy, stąd też nic dziwnego, że jest wolniejszy do setki. Pora to sprawdzić, bo może jednak wcale nie jest wolniej. Niestety, mój najlepszy czas to 6,2 sekundy, z tym, że ja nie wyłączyłem kontroli trakcji.
Szukałem tego długo, ale nie znalazłem nawet w instrukcji, a jednak widzę na innych kanałach, że da się to zrobić i wtedy wynik to 5,5 sekundy. Tak jak mówiłem, system nie jest aż tak intuicyjny i nie potrafiłem tego odszukać. I żeby nie było, auto miałem przez kilka dni, a nie przez kilka godzin. No ale wciąż, 5,5 sekundy to faktycznie gorzej niż 5,1 sekundy, które miał poprzednik. Auto nie ma procedury startu, jedyne co możemy zrobić to właśnie podpompować z hamulca. Bez pompowania z hamulca czas to 6,2 sekundy, więc w sumie nie jest źle. W zasadzie czas 5,5 a 5,1 sekundy też jest dość zbliżony i odczucie różnicy jest bardzo ciężkie, chociaż wolałbym, żeby jednak nowa wersja była przynajmniej tak samo szybka jak poprzednik, albo i szybsza. No ale niestety taka nie jest. Ale to nie jest najgorsze. Najgorszy jest dźwięk. Auto nie brzmi niemal nic na zewnątrz i to bym jeszcze przeżył, ale w kabinie ma taki syntezator, że aż głowa boli. Na szczęście można go wyłączyć. Co gorsza, w kabinie z głośników mamy nawet strzały z wydechów, które również brzmią fatalnie. Ja nie wiem, co to za chory pomysł, żeby dawać dźwięk z głośników. A na zewnątrz jest tak. No jest lekki basik i tyle. Czuć, że jest samochód mocno stłumiony. Jak ktoś jeździł lub słyszał poprzednika, to wie, że tamten naprawdę rasowo brzmiał. Teraz już tego nie ma i to moim zdaniem wpływa też na radość z jazdy. Bo Mini wciąż prowadzi się bardzo pewnie, jest precyzyjne i szybkie, ale jednak bez przyjemnego takiego mruczenia wdechu, no to już nie jest to samo. Auto też jest sztywne, żeby nie powiedzieć twarde, ale przy tej mocy i z takimi kołami no nie oczekiwałem niczego innego. Układ kierowniczy wciąż jest precyzyjny, a szybka jazda sprawia przyjemność. Chociaż mam wrażenie, że poprzednik nieco mniej wychylał się na zakrętach. No ale tak jak mówię, żal tylko tego dźwięku. Nowa jest też skrzynia biegów, bo teraz mamy dwusprzęgłowy automat, 7-biegowy, który bije biegi naprawdę szybko. Bardzo ładnie, w trybie sport wręcz nie ma opóźnienia i to mi się podoba. W kwestii spalania jest tak poprawnie, bo przy 120 mamy wyniki na poziomie 7,5 litra, a przy 140 10,5. W mieście ciężko będzie złamać 11-12 litrów, no ale w końcu mamy 300-konny benzynowy wóz. Bak paliwa ma 54 litry. W takim razie pora na cennik. I tutaj od razu taka ciekawostka. Od teraz Mini kupuje się tylko przez internet, nie ma rabatów, jest jeden cennik, a na końcu jedynie wybiera się, w którym salonie to się odbiera. Taki sam model sprzedaży ma trafić również do marki BMW od 2026 roku. Ciekawe co na to sprzedawcy. Dobra, ale wróćmy do cen. Podstawowe benzynowe Mini z 3 cylindrami turbo o mocy 170 koni i napędem naprzód kosztuje 149 tysięcy złotych. Wersja mocniejsza, benzynowa z 2.0 turbo pod maską o mocy 218 koni i z napędem 4x4 startuje od 180 tysięcy złotych, a testowana 300-konna odmiana JCW w podstawie to już wydatek minimum 221 tysięcy złotych. 163-konny diesel startuje od 164 tysięcy złotych, a elektryki kosztują kolejno 189 lub 221 tysięcy złotych. I to są oczywiście ceny podstawowe, bo testowane Mini nie kosztowało 221 tysięcy, a 240 tysięcy złotych. Jest drogo, ale konkurencja wcale nie jest tańsza. Konkurencją obecnie dla Mini JCW jest przykładowo Volkswagen T-Roc R lub Cupra Ateca. I Volkswagen startuje od 222 tysięcy złotych, a Cupra od 237 tysięcy złotych, czyli oba auta są droższe od Mini. Są też nieco szybsze, no ale są też droższe. A Mini naprawdę pod względem wykonania i materiałów wydaje się przynajmniej o klasę wyżej niż Volkswagen i Cupra. No i te auta z pewnością nie są tak stylowe i modne jak nowy Countryman. Ten Mini to wciąż jeden z najbardziej stylowych i modnych aut, jakie są na rynku.
Ma masę smaczków i detali, jest zabawiacki, nieźle wykonany i ma masę gadżetów, które bardzo dobrze działają. To jest niestety kwintesencja obecnej motoryzacji. Ma mieć dużo gadżetów i dużo świecidełek, a niekoniecznie ma być coraz szybszy czy lepiej brzmiący. I tak też jest z nowym Countrymanem, który jest właśnie wolniejszy i słabszy niż poprzednik, brzmi znacznie gorzej i nieco gorzej się prowadzi. Do tego obsługa jest mało intuicyjna, a w kabinie auto ma zamontowany syntezator, który zamiast bawić, to irytuje. Pominę w podsumowaniu kwestię wyglądu, bo mi się to auto nie podoba, no ale to kwestia gustu. Auto też naprawdę mocno urosło i teraz to już jest duży, wręcz rodzinny samochód. Cześć!